Dwanaście lat czekaliśmy na nowe wcielenie Volvo XC90. Wcielenie, które pociągnęło za sobą także całkowitą zmianę wizerunkową marki. Zmianę, która pochłonęła 11 miliardów dolarów. Czy było warto? W końcu to kupa pieniędzy. Nikt jednak nie pokazał namacalnie, jak duża jest to kwota. Przy dzisiejszym kursie będzie to niespełna 40 miliardów złotych. Taka suma wystarczy na wybudowanie na przykład 25 dworców kolejowych, takich jak ten w Łodzi. 20 stadionów narodowych. 50 Boeingów 787-800, zwanych też Dreamlinerami. 3900 km autostrad, czyli 2,5 raza tyle, ile mamy obecnie w Polsce. Czy też po prostu 169 tysięcy bazowych XC90. Zwykle opracowanie auta tego typu to zaledwie miliard dolarów. W przypadku nowego XC90 11 miliardów wynika z zaprojektowania przez markę nowej płyty podłogowej, zawieszeń systemów bezpieczeństwa czy też silników. Standardowo będzie to jednostka D4 przenosząca moc na przednie koła oraz D5, T5, T6 i topowa odmiana T8 przenoszące napęd na wszystkie koła. W przypadku naszego najmocniejszego diesla D5 mamy do dyspozycji 235 koni mechanicznych i 480 Nm momentu obrotowego. I potrafi się odwdzięczyć całkiem sensownym spalaniem. Będzie to około 8,5-9 litrów zarówno w mieście, jak i na autostradzie oraz nawet 6 w trasie. Trzeba przyznać, że sam silnik napędza niemałego Szweda w odpowiedni sposób. Nie jest może demonem prędkości z setką osiąganą w niecałe 8 sekund, ale do sprawnego poruszania się tak dużym gabarytem jest jak najbardziej wystarczający. W trybie Sport auto jest delikatnie głośniejsze i oczywiście utrzymuje nieco wyższe obroty silnika. Natomiast skrzynia biegów w tym trybie potrafi się miejscami pogubić, jeżeli bardziej ambitnie będziemy operować pedałem gazu. We flagowym SUV-ie marki nie osiągi są ważne, a wszystko co dzieje się dookoła. W kabinie panuje niesamowicie szwedzki nastrój. Ogromna przestrzeń, prostota, elegancja, a także świetnej jakości materiały. I w przeciwieństwie do innych szwedzkich wyrobów nie musimy składać deski rozdzielczej samodzielnie przez 7 godzin, tylko po to, żeby wyszedł nam z niej kredens. 5 metrów długości, 2 szerokości i prawie 2 wysokości. Ale nowego Volvo nie powinno utożsamiać się z kredensem, zwłaszcza w naszej wersji, czyli Air Design. O ile niesamowicie podobały mi się stonowane, eleganckie konfiguracje, tak ta sportowa jest aż tak niepasująca do tego auta, że kompletnie się w niej zakochałem. Zresztą może nie będę tutaj zostawiał żadnego zbędnego komentarza, po prostu popatrzcie. Ale najważniejsze rzeczy dzieją się, kiedy wrócimy jednak do środka. Razem z pakietem Air Design dostajemy sportowe fotele wykończone częściowo skórą i częściowo materiałem tekstylnym podobnym do alcantary. Są niesamowicie wygodne w trasie i bardzo dobrze trzymają na boki. Jeżeli mówimy tutaj o trzymaniu foteli w dwutonowym SUV-ie. Jedną z opcji, co do której nie byłem do końca pewien, bo kosztuje prawie 4000 zł, jest karbonowe wykończenie wnętrza, ale muszę przyznać, że do charakteru wizualnego tego samochodu pasuje to świetnie. Na desce rozdzielczej króluje ogromny wyświetlacz systemu multimedialnego, z którego kontrolujemy wszystkie ustawienia auta, włącznie z panelem klimatyzacji. Działa to wszystko bardzo sprawnie i wydaje mi się, że szybciej niż w sprawdzanym przeze mnie 2 lata temu egzemplarzu. Za to sama wisienka na torcie jest związana właśnie z systemem multimedialnym.
Mowa tutaj o systemie audio Bowers & Wilkins. Inżynierowie Volvo, tworząc go specjalnie do tego auta, starali się stworzyć taką akustykę wnętrza i tak rozmieścić głośniki, żeby doznania ze słuchania muzyki były bardzo podobne lub takie same, co w sali koncertowej w Göteborgu. Szczerze mówiąc, nie byłem w Göteborgu i nie byłem na tej sali koncertowej, ale mogę powiedzieć jedno. Ten system audio jest fenomenalny. Jakość brzmienia, a zwłaszcza jego czystość, absolutnie zwaliła mnie z nóg. O ile w trakcie jazdy te doznania są świetne, o tyle na postoju nawet lepsze. Łapałem się na tym, że przed wyjechaniem autem z posesji chwilę stałem i po prostu słuchałem muzyki. Oczywiście musi ona być odpowiedniej jakości, więc na pokładzie mamy na szczęście do dyspozycji odtwarzacz CD. Przyjemności z jazdy dopełniają oczywiście systemy bezpieczeństwa znajdujące się na pokładzie. Oprócz standardowego City Safety hamującego w razie nieprzewidzianych sytuacji drogowych, mamy także asystenta jazdy półautonomicznej, czyli po prostu aktywnego asystenta pasa ruchu wraz z asystentem jazdy w korkach. I muszę przyznać, że sprawdza się to świetnie. Pierwszy raz nie denerwował mnie ruch uliczny w Warszawie o godzinie 17, a i na autostradzie daje sobie to radę świetnie, mogąc utrzymywać auto na swoim pasie ruchu do 140 km na godzinę. Więcej o tym systemie dowiecie się gdzieś tutaj z naszego dodatkowego materiału. Z tyłu miejsce dla 3 osób dorosłych, a w pakiecie Family specjalnie podwyższane siedzisko środkowe dla dziecka. Jeśli wybierzemy wersję 7-osobową, otrzymamy możliwość przewiezienia 7 dorosłych osób. W bagażniku natomiast mamy do dyspozycji 775 litrów pojemności przy konfiguracji 5-osobowej lub 450 przy rozłożonym trzecim rzędzie foteli. A jak położymy wszystkie, to możemy spokojnie udać się do Ikei po nowy kredens. 1950 litrów pojemności. Natomiast załadunek bagaży z tyłu ułatwi nam zawieszenie pneumatyczne, którym możemy delikatnie obniżyć próg załadunku. Co ciekawe, daje ono również stabilność przy szybszym pokonywaniu łuku, chociaż fizyki nie oszukamy i delikatnie tutaj będzie bujać, jak przesadzimy. A podczas jazdy z prędkością autostradową delikatnie obniży się o 1 cm. Ale przesadnie dynamiczna jazda tym autem po prostu nie przystoi, nawet z tak agresywnym wyglądem. Przystoi natomiast spokojne i komfortowe poruszanie się. Na krajowych drogach będziemy płynęli, a jednocześnie mieli pełną kontrolę nad autem. Komfort parkowania poprawi pakiet kamer 360 stopni, który szczerze polecam. Łączy się świetnie z bądź co bądź zwinnością na parkingach, czego za bardzo się nie spodziewałem po tak dużym aucie. Auto idealne? No cóż, zawsze gdzieś będzie jakaś malutka wada. Po wejściu do samochodu kompletnie nie mogłem dojść do tego, do czego służą przyciski na kierownicy. Są one delikatnie nieintuicyjne w pierwszym momencie. No i przy dynamicznej jeździe skrzynia potrafi się delikatnie pogubić. No ale oprócz tych małych 2 minusików, więcej wad nie zaobserwowałem. XC90 to bardzo solidna pozycja w tym segmencie. Za 190-konną wersję D4 z napędem na przednie koła przyjdzie nam zapłacić 258 000 złotych. W standardzie dostaniemy wtedy m.in. pełne reflektory LEDowe, a także pakiet asystentów jazdy półautonomicznej. Takie auto, prawie całkowicie dopakowane dodatkami, 387 000 złotych. Niespełna 400. Ale wiecie co? Moim zdaniem warto. I tym optymistycznym akcentem kończymy na dziś. A ja jadę do domu. Tylko może okrężną drogą, żeby jeszcze tak z 1-2 płyty przesłuchać. Trzymajcie się. A co Wy sądzicie o takiej propozycji w segmencie SUV-ów? Komentujcie, łapkujcie, wchodźcie na naszego Facebooka, no i oczywiście na naszą stronę, gdzie znajdziecie obszerną galerię zdjęciową oraz dane techniczne XC90.